Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj jest u mnie Żaneta, link do jej kanału macie w opisie i wielu z Was prosiło, żebyśmy nagrały razem kolejny odcinek, bo już 2 mamy nagrane. Także zapraszamy, linki też będą wszystkie w opisie. I dzisiaj pogadamy z Żanetą o tym, jak wygląda sytuacja kobiet w Izraelu, konkretnie w branży high-tech, bo stwierdziłyśmy, że to jest ciekawy temat, dlatego że ta sytuacja trochę chyba się różni od sytuacji w Polsce, przynajmniej my mamy takie odczucia, więc dzisiaj o tych odczuciach i też trochę o prawie w Izraelu opowiemy. Ja pracowałam też w Izraelu w biurze, co prawda nie w high-techu, natomiast Żaneta ma tutaj dużo większe doświadczenie, jest też w Izraelu dłużej i akurat w tej branży siedzi, więc ona opowie, jak to dokładnie wygląda. Jak coś jest z tyłu, jakieś dźwięki, to pies, także proszę ignorować. Takie życie. Dobra, więc zaczniemy od tego, powiedz, jak Ty się w ogóle w high-techu znalazłaś, co się stało, że zaczęłaś tu pracować i czy pracowałaś też w high-techu w Polsce? Więc tak, to jest bardzo trudno powiedzieć, jak ja się tutaj znalazłam, chyba ze względu na to, że taka była potrzeba. Ja w high-techu przed Izraelem nie pracowałam w ogóle. Pracowałam w branży artystycznej, jestem też po ASP, więc ten high-tech przyszedł do mnie dopiero po jakimś czasie po przeprowadzce do Izraela, kiedy stwierdziłam, że to będzie chyba najlepsza opcja. Więc po bitwie myśli, żeby porzucić swoje artystyczne zapędy w Izraelu, stwierdziłam, że wezmę kurs programowania i spróbuję swoich sił w branży high-tech. I tak już 2,5 roku, nawet chyba troszeczkę więcej, w tej branży jestem. Ale kurs robiłaś w Izraelu? Tak, kurs był już w Tel Awiwie w Izraelu. I czy miałaś takie odczucie na tym kursie, że inaczej traktuje się kobiety i mężczyzn akurat właśnie w tej branży, że to jest taka, jak to się mówi często, męska branża? Na samym kursie absolutnie nie, bo ten kurs jest taki bardzo startupowy, taki bardzo otwarty. On też ma swoje oddziały na całym świecie, więc to nie jest taki typowy izraelski kurs. I było nas mniej, jeśli chodzi o dziewczyny. Chyba było nas 6 dziewczyn na grupę 20 kilku osób. Okay. Było tam kilka osób, 2-3 takich samców alfa, którzy mieli te swoje zapędy takie, że dziewczyna, nie? Ale to nie było podchwytywane przez innych i sama osoba, która kierowała tym kursem, jedna z 2 głównych, jest dziewczyną. Więc absolutnie nie było takiego poczucia, że jestem dziewczyną, więc tutaj nie pasuję. Co więcej, jak zapisywałam się na ten kurs, była zniżka dla kobiet w technologii. I ja za ten kurs zapłaciłam mniej, niż zapłacili faceci. To była zniżka w coś 20%, 15%, coś takiego. A jak Ty odczytujesz taką zniżkę? Czy to jest w takim sensie, żeby zachęcić kobiety właśnie, żeby więcej kobiet było w tej branży? Czy odczytałabyś to jak niektórzy mężczyźni, że to jest w tym momencie dyskryminacja mężczyzn? No bo dlaczego tylko kobiety mają tę zniżkę? To jest duży temat. Ten temat krzyczenia, że kobiety mają ułatwione to wszystko, bo często są programy, zniżki i tak dalej i mężczyźni są poszkodowani. Ja tego tak nie odczytuję. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo potrzebne, bo w high-techu jest duża potrzeba na to, żeby było jak najwięcej pracowników. I po pierwsze, high-tech nie może sobie pozwolić na to, żeby brać tylko te osoby, które skończyły politechniki albo były w armii w oddziałach technologicznych, bo wtedy tych osób by było za mało. I dobrze jest mieć kobiety, dobrze jest mieć mieszane zespoły, to jest też bardzo ważne. I tutaj jest chyba takie zrozumienie, że to, że pomożemy tym kobietom na starcie, bo Izrael jest dobrym miejscem dla kobiet w high-techu, ale cały czas jest różnica, kto idzie na jakie studia, więc jeśli pomożemy im na samym początku, to potem bardzo łatwo ten poziom się wyrówna, ale to trzeba jakoś popchnąć. Więc to bardziej, że po tylu latach jakby tej nierówności po prostu chcą chyba to właśnie tak jak mówisz popchnąć. Dokładnie. W tę drugą stronę. Jest też dużo programów na przykład w liceach albo na studiach, które zachęcają dziewczyny, nawet chyba w podstawówkach, które są typowo dla dziewczyn. Jeżeli chodzi o programowanie, cokolwiek związane z technologią i z komputerami, żeby wyrównać te szanse, bo nadal w głowach ludzi, nawet tutaj, jest takie przeświadczenie, że to mężczyzna idzie do technologii, a kobieta zostanie nauczycielką, opiekunką, co nie ma w tym nic złego.
ale dobrze jest wyrównywać na każdym poziomie te szanse. A z drugiej strony ja też czuję, że w Izraelu, przez to, że nazywa się Izrael narodem startupów, to też nikogo tutaj nie dziwi, że to kobieta na przykład może założyć startup i rozpocząć jakąś tam swoją przygodę w branży technologicznej. Jest dużo kobiet w startupach, zresztą odsyłam Was do mojego odcinka na temat właśnie pozycji kobiet tutaj na rynku pracy. No i też oczywiście krótki urlop macierzyński i różne gdzieś tam tematy chyba na oddzielny odcinek się do tego przyczyniają, że te kobiety nie znikają z rynku pracy, tak jak w Polsce, bo oczywiście długi urlop macierzyński ma swoje plusy, ale później takiej kobiecie ciężko wrócić na rynek pracy. Chciałyśmy poruszyć temat też zachowania w samym biurze, bo to jest bardzo interesujące. Ja mam doświadczenia z Polski raczej nieciekawe, jeżeli chodzi o biura. Głównie jeżeli chodzi o takie tak zwany body shaming, czyli komentowanie czyjegoś wyglądu, czyjegoś ciała. Mam wrażenie, że w Polsce to cały czas jest obecne i jest na to duże przyzwolenie, a raczej może brak reakcji ze strony pracowników czy przełożonych, kiedy właśnie wygląd kobiet się komentuje na różne sposoby, czasami teoretycznie miłe, jak to mężczyźni mówią, że przecież to komplement, bo powiedziałem koleżance w pracy, że ma ładne nóżki. Jak to wygląda w Izraelu? Ja oczywiście wiem, ale chciałabym, żeby widzowie też wiedzieli, jak tutaj takie komentarze są odbierane, czy są w ogóle akceptowane? To zanim przytoczymy takie suche fakty, przede wszystkim nie. To jest główna odpowiedź, jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy mogę powiedzieć koleżance z pracy komplement. Jeżeli się wahacie, nie mówcie tego komplementu. I tak, to nie jest coś takiego, że nie mogę nikomu nigdy powiedzieć komplementu. Jeżeli ja widzę, że kolega z pracy przyszedł i ma fajne słuchawki, powiem mu, hej, masz fajne słuchawki, nie? Jeżeli przyjdzie moja koleżanka do pracy i przyjechała fajnym rowerem, powiem, że przyjechała fajnym rowerem, że ma fajne buty. Ale jeżeli chodzi o komentowanie czyjegoś wyglądu, czyjegoś ciała, jest jedna prosta odpowiedź. Nie, koniec, kropka. Nie komentujemy kształtów niczyjego ciała, wyglądu, niczego. Nie ma komentowania, że ktoś ma ładne nóżki, że ktoś ma ładny biust. To jest nie do pomyślenia. W ogóle nie mieści mi się to w głowie, że można w ogóle się nad tym zastanawiać, czy mogę powiedzieć koleżance z pracy, że ma ładne nóżki. Też wydaje mi się, że to wynika z tego, że no i tutaj są dwa różne głosy, bo z jednej strony niektórzy mówią, że Izraelczycy nie dają takich komentarzy, nie komentują kobiet, nie komentują wyglądu kobiet, dlatego że no wiedzą, że po prostu nie wypada, a są też takie głosy, że nie robią tego, dlatego że w Izraelu jest tak ostra polityka dotycząca molestowania w pracy, także słownego, że się po prostu boją. Czy to jest to, czy to? Myślę, że to też oczywiście zależy od osoby, ale nawet jeżeli to jest to drugie, to ważny jest rezultat, więc w sumie nawet jeżeli nie robią tego ze strachu, to przynajmniej rezultat jest. W Izraelu, nawet jak rozpoczyna się pracę, to w większości firm, nie tylko high-techów, dostaje się taką, tam gdzie się dostaje umowę do podpisania, dostaje się też taki oddzielny dokument, który dotyczy właśnie już samego molestowania w pracy, sexual harassment. I tam jest wszystko rozpisane, czego w pracy robić nie można, właśnie a propos relacji gdzieś tam z innymi pracownikami. No i tutaj możemy też przytoczyć, mamy z jednej firmy, nie chcemy oczywiście mówić nazwy, z jednej firmy mamy tutaj tę politykę i tam są takie ciekawe podpunkty, a mianowicie, zaraz to rozwiniemy, że nie można nawet patrzeć na części ciała drugiego pracownika. I tutaj jeszcze wspomnę, że w większości firm te zasady wyglądają bardzo podobnie, bo miałam styczność z takimi rzeczami w kilku firmach i to jest mniej więcej to samo. Tutaj wyłapałyśmy takie najistotniejsze punkty, bo oczywiście ten dokument jest bardzo długi, jest też po angielsku, więc gdzieś tam na świeżo go przetłumaczymy, te najważniejsze punkty właśnie. No i nie można, tak jak wspominałam, patrzeć na czyjeś części ciała. Też zabroniony jest właściwie kontakt fizyczny z drugim pracownikiem. No chyba, że oczywiście przychodzimy do pracy i mamy kogoś tam, bliską przyjaciółkę czy przyjaciela w biurze i na przywitanie się uściskamy, no to jest oczywiste, że nie ma z tym problemu. Ale co tam jeszcze jest takiego ciekawego, powiedz? Ciekawa bardzo jest rzecz, że jest jest dość ciekawy opis tego, czego nie można wyrażać językiem, czyli słowami. Zabronione są żarty, śmieszkowanie typu
wiecie, takie stereotypowe o kobietach albo ogólnie o kimkolwiek, jeżeli chodzi o ich wygląd, o ich orientację seksualną, o ich aktywność seksualną, jak również takie wyrażanie stereotypowych prawd, stereotypowych wierzeń na temat czyjejkolwiek seksualności albo temat płci. Tak. Więc to jest nieakceptowalne. Nie można też wykonywać żadnych gestów, które mogą coś sugerować. Nie można też wysyłać e-maili albo wiadomości z takimi obrazkami, które mogą kogoś zszokować. Znaczy, z jakąś treścią w ogóle dotyczącą seksualności. Tak, tak. Wiadomo, że są żarty, to się zdarza, ale to jest często takie, ktoś powie, ok, wystarczy i wtedy wszyscy mają zakończyć ten temat, więc takie rzeczy w ogóle nie mogą być w biurze. Oczywiście filmy porno i tak dalej, to mam nadzieję, że nie oglądacie filmów porno na swoich komputerach w pracy. No i oczywiście taki niechciany dotyk, tak jak powiedziałaś. Poklepywanie, tak. Gdzieś tam podszczypywanie. Jeśli nie znamy tej osoby, najlepiej w ogóle tego nie robić, chyba że tak jak powiedziałaś, że masz kogoś bliskiego, kto na powitanie chce się, nie wiem, uścisnąć rękę albo przytulić, to tak, ale ogólnie jak najdalej bez żadnego takiego kontaktu fizycznego. Ja też miałam takie wrażenie, pracując w Izraelu w biurze, że nikomu to nawet nie przechodzi przez myśl, że to nie stanowi żadnego problemu, że to nie jest na takiej zasadzie, że są takie restrykcyjne zasady i trzeba ich przestrzegać i każdy jest w stresie, tylko żarty, które są gdzieś tam w polskich biurach akceptowane i są po prostu właśnie traktowane jako żarty, że no przecież to był tylko żart, albo tylko skomplementowałem Twoją sukienkę czy Twój dekolt. Tutaj to w ogóle nie przychodzi ludziom w biurach przez myśl. Nikt do drugiego pracownika czy pracowniczki nie użyje słów, które mogłyby być odebrane w jakimś kontekście seksualnym czy jakimkolwiek. Ludzie rozumieją, że jesteśmy w biurze, jesteśmy w pracy i mam wrażenie, że Izraelczycy mają wyższą świadomość tego, co można powiedzieć, a co nie. Są oczywiście osoby, które tej świadomości nie mają, to nigdy nie jest czarno-białe. Nawet wiecie, takie żarty w polskich biurach a propos. Tutaj nie chcę też dotykać tego tematu, bo YouTube nas w ogóle chyba zablokuje, ale kultury gwałtu, czy właśnie orientacji seksualnej, tak jak Żaneta wspominała, te żarty nie mają tutaj racji bytu i nie ma na to przyzwolenia. Natomiast powiedz może, co się dzieje, kiedy taki żart, czy jakiś tam komplement, czy jakaś uwaga dotycząca wyglądu, albo właśnie dotknięcie drugiej osoby w pracy, jeśli to się wydarzy, to co się dzieje? Czy to się spotyka z potępieniem pracodawcy albo pracowników? Więc jeżeli zaczynacie pracę w high-techu, zazwyczaj macie proces onboardingu. W ten onboarding wchodzi właśnie trening, jeżeli chodzi o sexual harassment i tam macie wyszczególnione, do kogo możecie się zwrócić w tej sytuacji. Bo może się zdarzyć tak, że to Wasz przełożony, menadżer, team leader albo team leaderka będzie osobą, która będzie stosowała na Was ten sexual harassment. Więc to nie jest tak, że musicie wtedy się zgłosić do team leadera, który jest tą osobą, która Was napastuje. Jest jedna osoba albo więcej, jeżeli firma jest większa, która jest odpowiedzialna za takie rzeczy, jest specjalnie przeszkolona. Więc cokolwiek takiego by się stało, jakiekolwiek macie wątpliwości, macie kontakt do tej osoby i ta osoba Wam wtedy pomoże i nakieruje Was na to, co możecie dalej z tym zrobić. I jeżeli na przykład zdarzy się coś, co złamie prawo, to po pierwsze, że jeżeli dojdzie do gwałtu lub jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli to będzie coś takiego, że tego się nie da zaakceptować i ta osoba nie rozumie, że to jest niedopuszczalne w biurze, to ta osoba zostanie zwolniona. Powiedziałaś o takiej poważnej rzeczy, jakimś poważnym przewinieniu w pracy, poważnym wykroczeniu, ale warto też wspomnieć a propos tego, co mówiłam wcześniej, że w Izraelu jest tak restrykcyjne prawo dotyczące właśnie sexual harassment, że nawet drobne żarty czy komentowanie czyjegoś wyglądu może spotkać się z tym, że po prostu wylecimy z pracy. Dlatego chodzi o to, że to nie musi być jakaś poważna rzecz, poważna sprawa, takie molestowanie fizyczne, tylko wystarczy kilka uwag słownych, żeby szef Cię zaprosił do gabinetu i Ci podziękował za współpracę.
Ty miałaś taką jedną sytuację, że gdzieś tam nie spodobało Ci się zachowanie jednego pracownika, czy to był chyba przełożony nawet? Tak, to było więcej niż przełożony. Jak to się skończyło? Nie będę już mówić. Na jednym spotkaniu, nie będę mówić, kto to był, ale nie. Padł bardzo słaby komentarz, bardzo słaby tekst ze strony tej osoby i tej osoby nie da się zwolnić, okej? Ale dużo kobiet poczuło się naprawdę źle z tym, co ta osoba powiedziała. I ja wtedy zwróciłam się do dyrektorki naszego działu, no i powiedziałam szczerze, że coś takiego nie powinno mieć miejsca w XXI wieku. I myślałam, że to będzie okej, porozmawiam z kimś, ale nie, ona od razu poszła do tej osoby i ta osoba od razu przyszła i przeprosiła. Potem przeprosiła wszystkie pracowniczki. Tak. Czy uważam, że to było wystarczające? No, na ten moment w tej sytuacji wystarczające dla mnie by było to, żeby ta osoba już więcej nie mówiła takich żartów, ale to, że była reakcja, że ja nie zostałam potraktowana tak, okej, pogadam z nim, zobaczymy, co będzie, tylko to naprawdę było wzięte poważnie. I natychmiast. I to, że ja byłam gdzieś tam nie na najmniejszym szczeblu tej firmy, ale gdzieś tam balansowałam nie na poziomie dyrektorki, a to jest osoba najwyżej postawiona w tej firmie i przyszła osobiście przeprosić. To się wiąże z tym, że osoby nie boją się podnosić takich tematów, że ja się nie bałam podnieść tego, że ta osoba powiedziała coś, co nie było odpowiednie, pomimo tego, że pomiędzy nami była przepaść, jeżeli chodzi o szczeble w danej firmie. W tej polityce jest nie tylko temat molestowania słownego czy fizycznego w pracy, ale jest też temat, dosłownie jakby to przetłumaczyć z angielskiego, niebycia dupkiem w pracy. Tak, to jest bardzo fajna rzecz. Nie chodzi tylko o kontakty pomiędzy kobietami i mężczyznami, bądź kobietami, mężczyznami, z osobami niebinarnymi. Jeżeli chodzi o kontakty romantyczno-seksualne, tylko kontakty pomiędzy pracownikami. Więc bycie dupkiem to oznacza kopanie pod kimś dołków, siedzenie w żmijowisku, komentowanie kogoś za plecami. Każdego rodzaju rzeczy, które mają sprawiać, że drugi pracownik poczuje się źle, że drugi pracownik nie będzie mógł wykonać swojego zadania przez nas, bądź coś, co jest niezwiązane z pracą, na przykład komentowanie czyjegoś wyglądu, stylu życia, wszystko jedno. Jeżeli jest taka osoba, która jest dupkiem w pracy, dla kogokolwiek, nie mówię, że od razu zostanie wyrzucona z pracy, ale na pewno będzie mieć rozmowy ze swoim team liderem i na pewno będą podjęte jakieś kroki, żeby tej osobie pomóc nie być dupkiem, a jeżeli ta osoba ciągle będzie dupkiem, no to wtedy obawiam się, że podziękuję takiej osobie za współpracę. Nie ma właśnie tolerancji dla takich intryg w pracy, obgadywania za plecami, takiego właśnie bycia żmiją, co niestety wydaje mi się, że jest częste w polskich biurach i też w polskich szkołach, ale oczywiście szkoły to w ogóle jest oddzielny temat i też nie mówimy, że takie rzeczy dzieją się tylko w Polsce, bo to jest na pewno kwestia też różnych krajów. Natomiast wydaje mi się, że jest po prostu dużo mniejsza tolerancja dla właśnie zachowywania się w taki sposób w pracy niż w Polsce. Też nie mówię tego tylko z własnego doświadczenia, ale również z opowieści Polaków po prostu, których znam, którzy mówią, że bardzo ciężko o taką dobrą, przyjazną atmosferę w pracy, taką, że wchodzimy do biura i wiemy, że jesteśmy albo lubiani przez zespół, albo nawet jeżeli ktoś tam nie żywi do nas jakiejś sympatii, to przynajmniej nie będzie nas obgadywał za plecami, tylko jesteśmy wszyscy profesjonalni, nie ma jakiejś tam uszczypliwości, właśnie podkładania komuś świni i tak dalej. I faktycznie to czuć w izraelskich biurach, że jest taka bardzo fajna atmosfera, ciepła, rodzinna i nie ma przyzwolenia na to, żeby tutaj jakieś plotki na przykład się odbywały. Nie ma i przede wszystkim jedna rzecz, że ludzie się lubią w tych biurach. Nie musimy za sobą przepadać, nie musimy być najlepszymi przyjaciółmi do końca życia, ale się lubimy.
I wchodząc do danego teamu, z założenia wiemy, że te osoby będą fajnymi ludźmi i z takim nastawieniem dobrze jest iść. Jeśli ja na przykład zatrudniałam pracowników, to sprawdzaliśmy też team fit, czyli czy ta osoba jest w stanie pracować z innymi ludźmi, bo jeżeli nie, to nie miało sensu. Wiadomo, że z jednej strony są umiejętności, a z drugiej strony są umiejętności miękkie, techniczne i miękkie. I bez tego, żeby umieć pracować z tymi ludźmi, żeby umieć rozmawiać z ludźmi i żeby grać w jednej drużynie, to nic z tego nie będzie. I to jest bardzo ważne w większości biur, bo nie wiem, w Polsce chyba to już się też kończy, jeżeli na przykład myślimy o programistach. Programista to nie jest już jakiś koleś, który siedzi w piwnicy sam i je kanapki z serem i z ketchupem i sam sobie stuka kod. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Jeżeli ktoś pisze kod, to pisze go w teamie. Jedna osoba pisze to, druga to, trzecia to i wszystko od siebie zależy. Nie dość, że wszystko w kodzie od siebie zależy, to jeszcze jak coś się stanie z tym kodem, to osoby z innych działów przyjdą do osoby, która pisała ten kod i trzeba umieć ze sobą współpracować i ze sobą działać. Bez tego absolutnie nie da się pracować. Jeżeli ktoś źle się czuje albo ktoś sprawia, że ktoś inny źle się czuje w tej firmie, to chyba nie ma sensu. Jest też właśnie z tego powodu, wydaje mi się, że to wynika z tego, że jest zrozumienie w Izraelu, że pracownik, który jest szczęśliwy w swoim miejscu pracy i który lubi swoich współpracowników, lepiej pracuje, jest bardziej produktywny. Więc to wynika z jednej strony z tego, że oczywiście Izraelczycy chcą, żeby w pracy było miło i fajnie, ale to też wynika po prostu z takiego biznesowego podejścia, że więcej z tego pracownika wyciśniemy, jeżeli on będzie w pracy szczęśliwy i nie będzie się czuł źle, nie będzie miał jakiegoś dyskomfortu. Bardzo też się stawia na integrację pracowników, czyli wszelkie imprezy, happy hours w czwartki, czyli nie tylko imprezy gdzieś tam raz na kilka miesięcy, ale też raz w tygodniu taki czas dla pracowników, żeby mogli razem zjeść, pogadać. Co jeszcze na przykład w tych biurach jest takiego? Dla mnie na przykład bardzo ważne, że w większości firm jest taka polityka tego, żebyśmy ze sobą rozmawiali. I to jest, wydaje mi się, klucz do szczęścia w życiu we wszystkich płaszczyznach, rozmowa. Umiejmy ze sobą rozmawiać. I tak jak wiem, że moi znajomi w Polsce mają na przykład problem z komunikacją pomiędzy sobą w teamie albo pomiędzy sobą a swoim przełożonym, bo nikt nie chce ze sobą rozmawiać, tak tutaj z założenia ja i moja team liderka teraz mamy co tydzień spotkania 1 na 1, gdzie omawiamy mój progres, ale omawiamy też jakieś rzeczy, które na przykład w moim osobistym życiu się dzieją, z którymi chciałabym się podzielić. Jeżeli mam jakiś problem, też mogę z nią porozmawiać i czuję, że to jest osoba, z którą mogę porozmawiać. I cały ten tydzień jest jakoś fajnie podsumowany i nie ma niedopowiedzeń. Tak mi się wydaje, że nie rozmawiając robimy sobie źle. A jeżeli chodzi jeszcze o jakieś fajne rzeczy, które zespalają ludzi, no to tak jak powiedziałaś, imprezy, happy hours. Ważne jest też to, że teraz jemy razem lunche. I to jest naprawdę super ważna rzecz. Już po tym lockdownie, jak zaczęliśmy przychodzić do biura, idziemy wszyscy razem i wszyscy razem jemy. I to może się wydawać małą rzeczą, ale to jest naprawdę okazja do tego, żeby porozmawiać ze sobą, żeby ze sobą usiąść i się zrelaksować razem. Jeżeli każdy idzie i sobie je ze swojego pudełka w swoim kąciku, to jest tak, jakby każdy grał do swojej bramki. O, właśnie a propos grania do swojej bramki, też mam wrażenie, że tutaj jest większe zrozumienie dlatego, że jesteśmy zespołem i gramy wszyscy do jednej bramki, a nie gdzieś tam każdy sobie i że summa summarum to wyjdzie wszystkim na dobre. Co też pomaga, to jest ten brak hierarchii w Izraelu, takiej odczuwalnej hierarchii, bo oczywiście hierarchia jest, ale zawsze mówi się do pracodawcy na ty. W ogóle w Izraelu zawsze się mówi na ty, nie tylko w biurze, ale nie ma złamania tej zasady nawet właśnie w pracy. Nieważne, czy rozmawiasz z prezesem, czy z kimś, kto jest niższy szczeblem, zawsze mówi się na ty. I też wydaje mi się, że pracodawcy traktują swoich pracowników jak takich kumpli. Ja nigdy nie czułam, że mój szef jest moim szefem, czułam, że jest moim kumplem z pracy. Nie dawał mi odczuć tego, że jestem gdzieś tam niżej. Oczywiście jest jakieś tam zarządzanie zespołem, które musi być, żeby to wszystko po prostu w firmie ogarnąć. Natomiast nie czujemy się też gorsi od tego pracodawcy,
tak jak wcześniej wspominałaś, że nie bałaś się zgłosić jakiegoś Tak. tam nieodpowiedniego zachowania, to też między innymi dlatego się nie bałaś, bo wiedziałaś, że ten szef to nie jest jakiś Bóg nad tobą, tylko że on jest w firmie wyżej szczeblem, ale tak naprawdę jesteście takimi samymi ludźmi. Jeżeli chodzi o brak hierarchii, to tak jak powiedziałaś, nie mówimy na pan, pani i dużo osób u mnie na kanale mówi, że mówienie na pan, pani to jest wyraz szacunku. I za przeproszeniem nie. Dlaczego? Że dużo się słyszy takich pan, pani, a potem się na te osoby za przeproszeniem kurwi. I jaki to jest szacunek, jeżeli ja odnoszę się z brakiem szacunku do osoby, ale nazwę ją pan, pani? To buduje moim zdaniem tylko niepotrzebny dystans i taki stres, napięcie w pracy. A jeśli chodzi o samo szukanie pracy, czy zauważyłaś jakieś różnice pomiędzy Izraelem a Polską właśnie w samym tym szukaniu pracy, wysyłaniu CV, rozmowach kwalifikacyjnych? Różnica jest przede wszystkim, nie wiem jak teraz w Polsce to wszystko działa, wiem, że w high-techu może być podobnie, ale w CV nie dajemy swojego zdjęcia. I to jest głównie ze względów technicznych. Bo dużo firm Wasze CV po prostu wstawi do programu, który parsuje dane linijki i wyszukuje po słowach kluczowych. Wasze zdjęcie jest zbędne w tym CV, więc nie ma sensu go dodawać. Bardzo często musicie wstawić swojego LinkedIna, tam już macie zdjęcie, więc jest jakieś obejście tego, ale nie wydawało mi się nigdy, że to, jak wygląda moja twarz, zaważyło na tym, czy dostanę pracę albo czy nie dostanę pracy. Jak ja przeprowadzałam rozmowy kwalifikacyjne, wiedziałam, że mogę się zapytać tylko o te rzeczy, które są w CV. Nie mogę wybiegać poza obszar CV. Mogę jedynie o tym rozmawiać wtedy i tylko wtedy, jeżeli ta osoba sama zaczęła. Oczywiście są różne sytuacje, kiedy rekruter potrafi sprytnie obejść te rzeczy i próbują czasem. Zdarza się to, nie ma miejsc idealnych, ale na przykład nie można się pytać o pochodzenie danej osoby, z którego kraju pochodzi, nie można się pytać o stan cywilny, o to, czy ma dzieci, czy planuje dzieci, gdzie mieszka. Można się zapytać, czy łatwo tej osobie dojechać do biura, albo czy jest w stanie codziennie dojeżdżać na 9, ale nie można się zapytać o adres. Nie można pytać o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o jakieś prywatne rzeczy, więc to może być różnica. Zakładam, że w polskim high-techu jest podobnie, no ale właśnie trudno jest mi powiedzieć, bo nie przechodziłam takich procesów rekrutacyjnych w Polsce. Plus to, że rozmowy kwalifikacyjne, to jest chyba największa różnica. Po pierwsze, przychodzicie w t-shircie i w jeansach. I też w ogóle a propos już dress code'u, nie ma chyba we wszystkich, albo co najmniej w większości biur nie ma żadnego dress code'u. Nieważne na jakiej jesteście pozycji. Wiem, że prawnicy muszą przychodzić ubrani w koszulę i tak dalej. To jest chyba wyjątek w Izraelu, właśnie prawnicy. Ale co do całej reszty, nawet jeżeli jest się na jakimś wysokim stanowisku, czy pracuje się właśnie w biurze, to wszyscy przychodzą nawet w klapkach, w t-shircie. Tak. I niektórzy mówią, że to jest kwestia pogody, ale nie zgadzam się z tym, bo nawet w zimę, kiedy wcale nie jest w Izraelu tak ciepło, ludzie w dalszym ciągu przychodzą w dresach i tak dalej, więc a propos tego luzu, o którym mówiłyśmy, nie ma też tego dress code'u, który jest często w polskich biurach. No i nie ma go też nawet na rozmowach kwalifikacyjnych. No tak, Izraelczycy z tego co zauważyłam, to nie lubią takiego teatru. Tak, jak dokładnie. oni to nazywają, więc po co, nie? Po co? Idę tam z jakąś pulą umiejętności i po co mam się ubierać w koszulę, krawat i marynarkę? Ja na swoją pierwszą rozmowę przyszłam w koszuli i potem jak zostałam zatrudniona, to moja team liderka mi powiedziała, no zobaczyłam Cię i pomyślałam, że przyjechałaś z Europy. Tak, to jest pierwsze skojarzenie. Ale nie ma takiej potrzeby i same rozmowy kwalifikacyjne przeważnie są na luzie. Bo to jest tak, że macie rekrutera, który do Was dzwoni i przeważnie ten rekruter się wypytuje o Was, co robicie, co umiecie. Ta osoba też nie ma takiej super technicznej wiedzy, więc chce dowiedzieć się o Was jak najwięcej. Jak się z Wami rozmawia, jakie są Wasze wymagania. Potem dostajecie zadanie techniczne i to weryfikuje
większość, w sumie większość procesu rekrutacyjnego, jeżeli to zadanie będzie rozwiązane dobrze, albo jeżeli go nie rozwiążecie, ale pokażecie, że Wasz proces myślenia miał sens, że jest logiczny, bo nie zawsze trzeba je rozwiązać na 100%. Czasami wystarczy rozwiązać na tyle, ile umiecie, ale potem spotyka się ktoś z Wami z teamu technicznego i mówi, dobra, opowiedz mi o tym zadaniu. Jak im wytłumaczycie, jaki był Wasz proces, jakich narzędzi użyliście i dlaczego, i to będzie miało ręce i nogi, to będzie ok. I potem macie rozmowę na pewno z jakimiś team liderami danego teamu, na który się rekrutuje. I to już jest bardziej taka rozmowa na temat team fit, czyli będą się Was oczywiście pytać o różne scenariusze, co byście zrobili, jakby to się stało, czyli takie bardziej logiczne myślenie, ale też jak Wam się pracuje z teamem, co byście zrobili, gdyby ktoś z Waszego teamu zawalił, jaka była najbardziej stresująca sytuacja w Waszej poprzedniej pracy, jeśli ktoś zawalił, co Wy zrobiliście w tej sytuacji. I trzeba pokazać, że umiecie pracować z ludźmi i te rozmowy są absolutnie nieoficjalne. Po prostu jesteście godzinę z tą osobą i sobie rozmawiacie. Ale trzeba wspomnieć, że jak porównuję sobie to do polskich realiów, izraelskie procesy rekrutacyjne są dużo bardziej wymagające, bo są po prostu wieloetapowe. W Polsce nie zdarzyło mi się mieć więcej niż 2 etapów rekrutacji. Myślę, że 3 to jest jakieś maksimum. W Izraelu są firmy, które mają 6-etapowe rekrutacje, zawierają kilka rozmów, kilka testów, jakichś tam prób, więc często przejście tego całego procesu, znam osoby, które na przykład przeszły 5 etapów i wyłożyły się na 6, więc dużo się wymaga od tej osoby, która aplikuje o pracę. Zanim w ogóle się ją przyjmie, to jest naprawdę stres, to jest dużo czasu i właśnie można się gdzieś tam wyłożyć na samym szarym końcu i to jest straszne wtedy rozczarowanie. Tak, ja chyba jak zmieniałam teraz pracę, to chyba miałam 5 albo 6 etapów rekrutacji. Nie nazwałabym tego wyłożeniem się na 6 etapie, bo jak wcześniej ja rekrutowałam, było tak, że do 5, nie mieliśmy wtedy 5 etapów, mieliśmy 4. Do ostatniego etapu dochodziły mi 3-4 osoby i musiałam wybrać jedną, bo miałam budżet tylko na jedną osobę. Ale jak tylko otworzyło mi się okienko, żeby dodać następną osobę do teamu, to zamiast przechodzić przez te rekrutacje z nowymi ludźmi, to często dzwoniliśmy do tych osób, które przeszły te wszystkie etapy z poprzedniej rundy, żeby zaoszczędzić sobie czasu, a te osoby były dobre, tylko czasem jest tak, że macie 5 wspaniałych osób, ale pieniądze tylko na jedną. Bo ja bym chciała wszystkich, a nie da się. A to dobrze, że o tym mówisz, bo ja mówię wyłożyć się, dlatego że zazwyczaj z perspektywy pracownika tak się czujemy, że kurczę, wyłożyłem się, zawaliłem na tym ostatnim, zawaliłem na tym ostatnim etapie i czujemy, że to jest w nas problem, więc fajnie, że o tym mówisz. Może ktoś nas obejrzy w Izraelu, bo mamy angielskie napisy i zobaczy, że to nie zawsze jest problem w nas, tylko czasami po prostu gdzieś tam zewnętrzny. LinkedIn jest też tutaj kluczem, dlatego że w Izraelu na rynku pracy, większość rzeczy dzieje się właśnie tam. Jak nie masz profilu na LinkedIn, to w Izraelu chyba przepadniesz. Zazwyczaj. I nawet często jest tak, że to pracodawcy piszą do osób, które mają swoje konto na tym portalu i sami po prostu wychwytują sobie osoby, którymi są zainteresowani. Dobrze jest tam być, bo nawet nie musicie aplikować. Jest bardzo dużo rekruterów, którzy są super aktywni na LinkedInie. To jest raz, ale jest też drugi system i to jest system poleceń. I to jest Izrael 100%. Czyli jeżeli pracujecie w danej firmie, możecie polecić kogoś na jakiekolwiek stanowisko w tej firmie. Jeżeli ta osoba zostanie przyjęta i będzie pracować w danej firmie 3 miesiące, to Wy jako osoba polecająca dostaniecie bonus pieniężny, który jest dość konkretny, w zależności też na jakim stanowisku ta osoba polecona przez Was pracuje. I można sobie tym zrobić taką 2. albo 3. pensję, jeżeli macie dużo znajomych. Tutaj nazywają to Izraelczycy kombiną i faktycznie jest taka trochę kombina w Izraelu. Mi się wydaje, że to wynika, bo wiadomo, że znajomości działają w każdym kraju, a w Izraelu wydaje mi się, że to jest dużo silniejsze, dlatego że Izrael jest bardzo małym krajem. Tu każdy każdego zna. Naprawdę ciężko jest poznać kogoś, kto nie zna znajomego. I jest też taki problem na rynku pracy, że
jest za dużo osób na jedno stanowisko, więc zazwyczaj jest to po prostu ułatwieniem dla rekrutera, jak na przykład ja przyniosę Twoje CV i gdzieś tam już za Ciebie poręczę i wtedy ten rekruter może sobie zawęzić to grono aplikantów, dlatego że rekruter dostaje czasami setki, o ile nie tysiące CV na jedno stanowisko, dlatego są też te algorytmy, o których mówiłaś, które po prostu wyłapują słowa kluczowe, bo nie jest się w stanie fizycznie przez te wszystkie CV przejść. Tak, dokładnie. A z tymi poleceniami to też nie jest tak, że jeżeli ja polecę kogoś, to ta osoba dostanie pracę, bo ta osoba i tak musi przejść przez całe te wszystkie etapy, które zweryfikują, czy ona faktycznie się nie nadaje, więc ja nie mogę teraz zadzwonić do cioci i powiedzieć: ciociu, chodź do mnie do firmy, przyjmą Cię na pewno. To ma swoje dobre i złe strony, ten system poleceń. Z jednej strony łatwiej dla rekruterów, to jest mniej obciążający budżet system rekrutacji i można polecić znajomych, można na tym zarobić pieniądze. Z drugiej strony niestety to działa tak, że na tych wyższych stanowiskach może się okazać, że osoba totalnie z zewnątrz może mieć trudniejsze wejście, żeby się wkręcić, bo już będą osoby, które są tam z polecenia, więc ma to dobre i złe strony. Na koniec jeszcze chciałam chwilę pogadać o tym, jak się tą atmosferę w pracy taką właśnie przyjazną buduje, bo oprócz tych relacji, o których rozmawiałyśmy, są jeszcze różne benefity i też jest to, że na przykład w większości izraelskich firm można do pracy, do biura przyjść z psem, więc ja wiem, że w firmie, w której tutaj pracowałam, jak przychodziłam do biura, to właśnie biegały mi zawsze pomiędzy nogami psy. Mój nie mógł ze mną przyjść do pracy, bo nienawidzi innych psów, więc by się na nie wszystkie rzucała. Natomiast jest w większości firm to akceptowane, żeby ze zwierzakiem, z psem, bo z kotem nie, przyjść niestety do pracy. Tak, niestety. To też po prostu chyba wynika z natury psiej i kociej. Ciężej psa wziąć do pracy. Mój kot jakby przyszedł do biura, to chciałby mieć całe biuro dla siebie. No, więc z psem to jest trochę jednak łatwiej w warunkach biurowych. Więc można przynieść psa do pracy. Są na przykład masaże w pracy, jest yoga gdzieś tam podczas przerwy, przychodzi nauczyciel jogi. Jest fryzjer, manicure w biurze z dużą zniżką dla pracowników. Tak, to też zależy w których firmach. Każda firma ma jakiś swój level tego, co Wam daje. Oczywiście to, że firma daje Wam pieniądze na jedzenie, na transport publiczny, daje Wam jakieś różne gifty na różne okazje typu Rosh Hashana czy inne święta tutaj. To jest takie minimum mniej więcej. Te lepsze firmy, tak jak mówiłaś, masaż, fryzjer, pedicure, manicure, pralnia, szwalnia, wszystko jest. I właśnie wydaje mi się, że zwierzęta łagodzą obyczaje. Więc... Tak, i też ja spotkałam się z takim podejściem wielu Izraelczyków, że oni mówią, że po pierwsze atmosfera w biurze jest fajniejsza, jak są te psy z nami, a po drugie to tak redukuje, bo Izraelczycy dużo pracują, więcej niż Polacy statystycznie. Ten dzień pracy jest dłuższy, minimalna zmiana to jest 9 godzin i to się nie kończy na 9 godzinach praktycznie nigdy, więc to jest ten standard, ale prawie zawsze są nadgodziny. I Izraelczycy też, zwłaszcza w Tel Awiwie, wiele osób ma psy. Więc jest takie zrozumienie dlatego, że jeżeli jesteśmy cały dzień w biurze, no to ten pies nie może być tyle godzin sam w domu, dlatego żeby ten pracownik też nie był myślami cały czas przy swoim psie, tylko mógł się na tej pracy skupić, to pozwala się te psy przyprowadzić. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś nie jest w stanie pracować, bo po prostu myśli cały czas: kurczę, mój pies jest od 9 rano sam, nie może wyjść na dwór, boi się i tak dalej, więc po prostu zabieramy go do pracy i win-win situation, czyli każdy jest zadowolony. Tak, no ja się cieszę, ja jestem kociarą, okej? Ale cieszę się z tego, że mam pełno psów w biurze, bo też są słodkie. A jeżeli chodzi o budowanie takiej fajnej atmosfery, to jest jedna bardzo ważna rzecz, której też mi czasem w Polsce brakuje. Posiadanie zaufania do pracowników. I to jest absolutnie kluczowa rzecz, z której ja w ogóle nie mogłam wyrosnąć jeszcze z moich poprzednich prac przed Izraelem, że czułam, że pracodawca czy mój przełożona, że mi nie ufają i muszą mnie sprawdzać na każdym kroku, co ja robię. Czy na pewno pracuję, czy na przykład jak pracuję z domu, to nie wyszłam siku, nie? Czy nie robisz prania w godzinach pracy? O tak. Czy na przykład o której zaczęłam i o której skończyłam. W tej pracy
jest do mnie absolutnie 100% zaufanie, więc czasem mówię, że a dzisiaj zacznę wcześniej, i wyjdę też wcześniej, bo na przykład mam wesele koleżanki. A wszyscy mówią, ale po co nam tu mówisz, że sama sobie ustalasz, ile pracujesz, od której do której, my Ci ufamy. Mówię, co? Ktoś mi ufa? Nie? I ja wiem, że ja zrobię tyle, ile trzeba, bo z zaufaniem przychodzi też to, że czuję się odpowiedzialna za to, co robię. Więc jeżeli ktoś mi ufa, że to będzie zrobione, to ja się czuję odpowiedzialna, że ja to dowiozę. A jeżeli ktoś mnie sprawdza na każdym kroku, że jak jesteście na home office, to możecie, nie wiem, gotować obiad w czasie pracy, albo pranie, albo cokolwiek, to od razu rodzi we mnie się taki bunt, że okej, sprawdzasz mnie co 15 minut, to będę udawać, że pracuję, a będę siedzieć na Facebooku. A tutaj tak nie mam. Po prostu wiem, że nie chcę zawieść takiego zaufania i nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Ma być zrobione i koniec. Pamiętam, jak przyjechałam do Izraela i właśnie dostałam swoją pierwszą pracę w biurze i w moim poprzednim biurze w Polsce miałam takie doświadczenie, że musieliśmy raportować nawet przerwy, czyli kiedy wychodziłam coś zjeść albo wychodziłam nawet do toalety, musiałam raportować, że o 9:20 do 9:30 byłam w toalecie. I to mi tak zryło psychikę, że jak przyjechałam do Izraela, myślałam, że to jest normą, to zapytałam się szefa właśnie w pierwszym dniu pracy i też współpracowników, jak wyglądają przerwy, o której godzinie mogę iść zjeść, ile mam minut na przerwę. I wszyscy spojrzeli na mnie jak na nienormalną i powiedzieli w ogóle, kiedy jesteś głodna, idziesz jeść, kiedy chcesz iść do toalety, idziesz do toalety, kiedy chcesz się przewietrzyć, bo boli Cię głowa od komputera, to idziesz się przewietrzyć, kiedy chcesz zapalić, to idziesz zapalić, kiedy chcesz wyprowadzić psa, bo pies jest z Tobą w biurze, to bierzesz psa i w ogóle spojrzeli na mnie jak na jakiegoś dzikusa i wtedy do mnie dotarło, jak chore to było, że musiałam raportować wyjście do toalety. I to jest chore też ze względu na to, że zakładam, że to jest w większości działów w firmach, ale w działach technicznych jest tak, że praca Wasza nie polega na tym, że siedzicie przez 9 godzin i stukacie w klawiaturę. To nie o to chodzi, żeby napisać jak najwięcej linijek czegoś. To chodzi o to, żeby napisać jak najmniej. I czasem jest tak, że jest jedna rzecz, na którą siedzicie, męczycie tę bułę przez cały dzień i wystarczy przejść się 15 minut na zewnątrz, złapać świeżego powietrza i nagle, już wiem, jak to zrobić. Wystarczy czasem przejść się do kogoś, kto siedzi biurko obok i zapytać. Wystarczy może zadzwonić do kogoś i zapytać, jak to ma być zrobione. To nie chodzi o to, żeby siedzieć i stukać jak na fabryce, ile kto więcej zrobi. Zakładam, że są takie sytuacje, że im więcej, tym lepiej. Ale jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, bardzo często to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby jak najwięcej się nastukać. I disclaimer od razu, na pewno są świetne biura w Polsce, mówimy tutaj o swoich doświadczeniach, to jest nasze takie subiektywne spojrzenie, gdzieś tam też opieramy się na tym, co słyszymy od naszych znajomych, ale na pewno są takie biura, gdzie nie dzieją się takie sytuacje, więc tutaj od razu disclaimer. Chyba tyle na dzisiaj. Czy jest coś jeszcze ciekawego, o czym chciałabyś wspomnieć? Czy myślisz, że wszystko już poruszyłyśmy? Nie wspomniałyśmy o minusach, ale nie wiem, czy w ogóle o tym mówić, o minusach pracy w Izraelu. Bo no na pewno ten work-life balance jest gorszy niż w Polsce, więcej się pracuje, zawsze praktycznie są nadgodziny i Izraelczyk, który pracuje 10 godzin dziennie, twierdzi, że pracuje mało. Zwłaszcza właśnie też w tej branży Twojej, w high-techu pracuje się dużo i tak samo prawnicy pracują bardzo dużo w Izraelu, więc ostatnio, chociaż to też zależy od perspektywy, bo ja przyjeżdżając z Polski, gdzie pracuje się 8 godzin, wydawało mi się, że tutaj ten balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym nie istnieje w Izraelu, ale jak rozmawiałam z Amerykanką, a wiadomo jak pracuje się w Stanach, to ona stwierdziła, uwielbiam Izrael, bo tu jest świetny work-life balance. I ja byłam w szoku, bo dla mnie mam zupełnie inną perspektywę, więc też zależy skąd się przyjedzie. No właśnie w Izraelu to jest to, że często te firmy high-tech pracują też bardzo mocno ze Stanami, czyli tutaj są działy R&D technologiczne, a na przykład w Stanach jest sprzedaż, marketing i tak dalej. Więc takim minusem może dla kogoś, kto lubi sobie prosto oddzielić pracę od życia codziennego, często trzeba zostawać do późnych godzin, bo wiadomo w Izraelu jak jest późno, to w Stanach jest poranek, żeby się zsynchronizować z ludźmi ze Stanów.
więc to się zdarza. Jest mniej dni urlopowych w Izraelu dużo mniej niż w Polsce, więc jak słyszę, że ktoś w Polsce ma 26 dni urlopowych, mówię, a co ty robisz z tym urlopem? No. W Izraelu taką normą jest chyba 14 dni na rok. Najmniej można dać 12. To jest ustanowione przez prawo. To się nie wliczają święta, ale w dalszym ciągu jest to mało. Wyjątkiem są sektory publiczne. Tam wiem na przykład po moich znajomych, którzy pracują w sektorze publicznym, że tam oni mają właśnie 21 dni urlopowych, plus dochodzą im święta, a świąt w Izraelu jest sporo, więc wychodzi im powyżej miesiąca. No i też jest większe przyzwolenie w Izraelu na coś takiego, że szef do Ciebie dzwoni po pracy. Jak masz laptopa w domu, to już w ogóle jesteś skończona, dlatego że wykorzystuje się to bardzo w Izraelu, że słuchaj, weź tam tylko otwórz laptopa, tylko tam zrób coś i dzwoni do Ciebie szef o 21, żeby coś tam jeszcze zrobić. Więc jest mniejszy szacunek do tego życia prywatnego niż w Polsce i tak jak Żaneta powiedziała, nie ma takiej kreski, że jest 16:30 do domu i na dzisiaj koniec z pracą. Możesz się spodziewać telefonu od przełożonego. Trzeba mieć Slack na telefonie, maila z pracy na telefonie i sprawdzać co jakiś czas. Nawet to jest w głowie, że jak jest weekend, to otwieram WhatsAppa, sprawdzam swoje prywatne wiadomości i otwieram Slacka, czy coś tam nie wybuchło. Więc... I jeszcze na koniec w high-techu się dobrze zarabia w młodym wieku. To jest ważne, że można bardzo szybko dojść do bardzo dobrego wynagrodzenia. Nie trzeba się piąć po szczeblach kariery, czyli nie wiem, dopiero przy 40 móc dobrze zarobić. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy ci, którzy wytrwali do końca. Dziękujemy, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie doświadczenia z Waszych biur. Nieważne, czy jesteście w Polsce, czy może mieszkacie za granicą. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy są zbieżne z naszymi gdzieś tam odczuciami i wspomnieniami z Polski. I ja mam nadzieję, że jeszcze z Agatą niedługo coś nagramy, bo wreszcie nie ma wojny i nie ma lockdownu. A chciałabym Was zaprosić na mój kanał, gdzie już wstawiłam film o tym, jak się przebranżowiłam na high-tech, będąc po ASP. Więc po ASP też się da mieć dobrą pracę. Można nawet po 20. Także zapraszam Was i do usłyszenia. Tak, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał i Żanety, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak. Hej! Pa!